Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiaj temat główny to będzie nadgarstek, czyli staw, który jest bardzo często kontuzjogenny u nas w street workoutie. I omówimy sobie najczęstsze przyczyny bólowe, najczęstsze przyczyny kontuzji, jakie powstają, ćwiczenia, które będą prewencyjne, zapobiegające kolejnym urazom oraz ćwiczenia wzmacniające. Zapraszam. Na początku omówmy sobie, jakie są najczęstsze przyczyny bólowe w nadgarstkach. Przede wszystkim jest to niezrównoważone napięcie i słaby balans mięśniowy pomiędzy prostownikami a zginaczami przedramienia. I często jest tak, że te zginacze są u nas zbyt dominujące w stosunku do prostowników, albo też na odwrót, te są zbyt dominujące do tych. I wtedy, jeśli już któreś z tych nie wyrabia albo jest zbyt przeciążone, to jest zbyt słabe, mogą powstawać napięcia mechaniczne, które przesuwają się na najbliższe stawy, albo łokieć, albo na nasze właśnie staw promieniowo-nadgarstkowy. Kolejny przyczyn kontuzji nadgarstka należy też jego słaba ruchomość. Jeśli mamy ograniczony zakres ruchomości, a dodatkowo dociskamy ten staw, powiedzmy przy pompkach, czy przy takich cięższych ćwiczeniach, gdzie całe ciało spoczywa na nadgarstku, na przykład stanie na rękach, no to w konsekwencji mocno jest tutaj uszkadzona też chrząstka szklista, która jest przeciążana i nadmiernie przeciążana powoduje potem ból. Jest jeszcze też jedna przyczyna, z której wynikają kontuzje, których tutaj nie będę zbytnio omawiał, ponieważ jeśli zdarzają się nam jakieś wypadki komunikacyjne, złamania, zwichnięcia itd. w stawach, czy to w nadgarstku, czy w łokciu itd., no to wiadomo, że trzeba się skontaktować też z dobrym fizjo czy lekarzem i przejść odpowiednie procesy rehabilitacji. Omówmy sobie zakres ruchomości, który jest bardzo istotny w roli nadgarstka. I teraz wyróżniamy dwa takie jakby zakresy ruchomości. Mamy zakres aktywny albo zakres bierny, czyli z przełożeniem siły zewnętrznej, jeśli na przykład ktoś nas dociąży, albo my się dociążymy pod oporem jakiejś siły zewnętrznej, to ten zakres nam się może trochę zwiększyć. Nas interesuje najbardziej zakres aktywny, czyli ten, który możemy sami zrobić bez używania siły zewnętrznej. I teraz zakres w stawie promieniowo-nadgarstkowym według normy ISOM wynosi zgięcie grzbietowe około 70 stopni. To jest aktywny zakres. U mnie może jest około więcej, coś koło tego. Zakres zgięcie dłoniowe około 75-80 stopni. Coś takiego. Mamy odwodzenie dopromieniowe 20 stopni oraz przewodzenie dołokciowe. Nas będą interesowały najbardziej grzbietowe oraz dłoniowe. Teraz omówimy sobie, jak budować nowy zakres ruchomości w naszym stawie nadgarstkowym. Na początku jest taka metoda, nazywa się to trakcja, czyli odciągnięcie od siebie powierzchni stawowych, czyli łapiemy sobie tutaj za wyrostki rylcowate kości promieniowej oraz łokciowej. Przedramię ciągniemy w tamtą stronę, a tutaj ciągniemy w tą stronę. I to polega na tym właśnie, że sobie tak jakby odciągamy i trzymamy. Możemy sobie tak trzymać, mobilizować w różnych kierunkach około minuty do 2 minut, 3 minut, jeśli macie czas. I w ten sposób przywracamy homeostazę właśnie w tym stawie oraz poprawiamy ślizg tkankowy, jak i też rozprowadzamy równomiernie maść stawową i fajnie się też sprawdzi to u osób, które aktualnie też miewają bóle w nadgarstkach, żeby też trochę właśnie odciągnąć od siebie te powierzchnie stawowe, które zostały wcześniej jakoś mocno skompresowane. Więc też to fajnie może przynieść ulgę w bólu. I tak sobie trzymamy, mobilizujemy, możemy delikatnie rotować. I zaraz pokażemy, jak też robić to na podłożu. Następnie przechodzimy już do budowania właśnie nowego zakresu w zgięciu grzbietowym, które będzie u nas istotniejsze w streetie. I tak samo wykonujemy trakcję, przykładamy nadgarstek. Trakcja, czyli odciągamy, trzymamy tutaj za te wyrostki rylcowate, odciągamy, przykładamy siłę do podłoża i wykonujemy ruch. Wykonywanie trakcji w ten sposób przywraca nam pamięć ruchową w tej danej okolicy, w tym danym stawie oraz przywraca odpowiednie ustawienie zaburzonych struktur. I możemy sobie tak mobilizować. Bardzo ważne jest to, żeby zakres bólowy
skala według Was nie wynosiła więcej niż 4/10, czyli jeśli odczuwamy już ból gdzieś w konkretnym ustawieniu, na przykład gdzieś tu nas już zaczyna boleć, to na razie manewrujemy do tego momentu, gdzie nas za bardzo nie boli i wracamy. I zaraz odciągamy ten nadgarstek i takie mobilizacje, około 15-20 ruchów. Następnie przechodzimy do wykonywania trakcji z dociążeniem, czyli przykładamy już nadgarstek nasz do podłoża, trzymamy za wyrostki rylcowate kości promieniowej i łokciowej, odciągamy od siebie powierzchnie stawowe, dociążamy i mobilizujemy. W bezbolesnych dla nas zakresach ruchu staramy się, żeby łokieć był wyprostowany. Jeśli odczuwamy gdzieś już bolesność, na przykład gdzieś tutaj w tym kącie, jest to taki już ból powiedzmy 5/10, znaczy, że już trochę przesadzamy. Jeśli jest to taki ból 3/10, no to jest to taki akceptowalny ból przez nasz mózg i możemy sobie stopniowo potem zwiększać ten zakres i na przykład już potem ten ból będzie pojawiał się gdzieś dalej. Znaczy, że już uzyskaliśmy nowy zakres. No i wykonywanie trakcji z takim ruchem przywraca nam pamięć ruchową w tej danej okolicy stawowej oraz właściwe ustawienie zaburzonych względem siebie struktur. Wykonujemy około 10 do, myślę, 20 ruchów, wystarczy. I potem oczywiście drugi nadgarstek. Wiemy, że naszym priorytetowym ustawieniem i mobilizacją będzie budowanie zakresów w zgięciu grzbietowym, ponieważ częściej w street workoutie go używamy, ale nie możemy też pominąć naszego zgięcia dłoniowego, które też często się nam może przydać, na przykład przy jakichś false gripach, albo też jest takie zboczenie sportowe u nas w streetie, jak się jedzie komunikacją miejską czy zakółkiem, to się głęboko łapie też kierownicę albo rurkę. Ale dobra, przechodząc już dalej do meritum, robimy sobie znowu trakcję. Ta trakcja też pozwala nam zmobilizować i rozciągnąć torebkę stawową. Pamiętamy, żeby wyrostki rylcowate były mniej więcej gdzieś na wysokości zakończenia tutaj, powiedzmy, łóżka, czy na czym będziecie robić, żeby to nie było tak, ani tak. Wyciągamy i hop, i mobilizujemy delikatnie w bezbolesnych zakresach ruchowych. No i też tak około 15-20 ruchów. Łokieć, znaczy tutaj też przedramię w tamtym kierunku, nadgarstek w tym kierunku, pamiętamy. I mobilizujemy. Możemy zrobić też takiego fajnego lifehacka dla osób, które jeszcze nie mają, powiedzmy, aktualnie zbudowanego fajnego zakresu ruchomości w stawie promieniowo-nadgarstkowym, zgięciu grzbietowym. I na przykład jeśli chcemy przejść do robienia pompek, a jeszcze nasz zakres ruchomości nie jest wystarczająco dobry, to możemy sobie właśnie zrobić takiego lifehacka, czyli przyłożyć sobie nadgarstek na taki ręcznik. Tak jak na przykład się robi też przysiady ze sztangą z podkładkami podpięty, jeśli nie mamy też zbudowanego zakresu ruchomości w zgięciu grzbietowym stopy. Tak samo i tutaj możemy sobie właśnie podłożyć nadgarstek, łokieć prosty i widzimy, że ten zakres jest trochę mniejszy. Bo jeśli na przykład byśmy tak przełożyli, to wiemy, że na przykład nie mamy już tak budowanego zakresu. Musimy sobie chwilowo pomóc. I potem stopniowo coraz niżej. Albo możemy też przejść na paraletkę. Osobiście preferuję wykonywanie pompek czy stania na rękach na paraletkach. A to dlaczego? A to dlatego, że natura nie stworzyła nas do obciążania całych swoich nadgarstków tego biednego stawu, który nie jest w stanie przyjmować tak dużego obciążenia, jakim jest waga naszego ciała. Oczywiście możemy się do tego zaadaptować z czasem, natomiast każdy nasz staw ma swoją żywotność. Dlatego ja preferuję oszczędzać nasze nadgarstki, jeśli chcemy maksymalnie długo trenować w naszym życiu, jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i treningami, wykonywaniem treningów, żeby wykonywać pompki czy stanie na rękach i tak dalej, inne elementy właśnie na paraletkach, gdzie staw jest stabilny. I wtedy nie musimy mieć jakoś mega zbudowanego zakresu, ponieważ tak jak widzimy, nie musimy nic tutaj w żadną stronę się wyginać. I wtedy sobie normalnie możemy chwycić, mamy stabilnie ułożony staw i wykonywać pompki, stać na rękach oraz innego rodzaju elementy. Ważnym aspektem jest to, żebyście też nie wyginali tych nadgarstków. Jeśli mamy już ułożoną taką paraletkę, czy robimy też dipy, cokolwiek innego, żeby ten staw nie wyglądał w ten sposób.
bo czasami tak to wygląda. Musi być stabilnie położony, żeby tutaj przedramię było jednocześnie właśnie z nadgarstkiem ułożone, a nie wyginało się. Na początku zwiększmy przepływ informacji drogą aferentną, która spływa do naszego mózgu, z naszych takich struktur, jakimi jest przedramiona, staw promieniowo-nadgarstkowy czy dłonie. Głęboko pocieramy, tak aby właśnie wzmożyć napięcie w tych strukturach, które będą zaangażowane do naszej pracy. Około 10-20 razy głęboko pocieramy. Możemy również dodatkowo wzmożyć przepływ informacji z naszych dłoni, które będą się przydawały właśnie w takich ćwiczeniach, gdzie będziemy ściskać naszą dłoń, używać siły chwytu, czyli też na środku dłoni głęboko pocieramy w jedną, w drugą stronę około 20 razy. Pamiętamy, żeby to było takie głębokie tarcie. Następnie przechodzimy do ćwiczeń, które możemy wykonywać zarówno jak i przedtreningowo, jak i też przed główną serią, która nas czeka. Te ćwiczenia właśnie mają za zadanie poprawiać nasz zakres ruchomości w zgięciu grzbietowym, jak i dłoniowym, wzmacniają nasze nadgarstki, poprawiają również siłę chwytu, wzmacniają też mięśnie glistowate, czyli te, które napinają rozcięgno grzbietowe i równoważą siły pomiędzy zginaczami a prostownikami przedramienia. Ćwiczenia te również poprawiają transmisję sił w obrębie systemu mięśniowo-powięziowego kończyny górnej, w której skład wchodzą m.in. taśma głęboka przednia kończyny górnej, taśma powierzchowna przednia kończyny górnej, taśma głęboka tylna kończyny górnej oraz taśma powierzchowna przednia kończyny górnej. Ćwiczenia te to tak zwane dłoniołamacze. Za każdym razem, kiedy podnosimy czy to kciuka, czy to palce w różnych ustawieniach, tak jak tutaj widzimy, możemy wydłużać nasz czas pod napięciem. I tutaj wchodzi nasza rola izometrii. Dlaczego izometria? Ponieważ wzbudza ona aktywność naszych motoneuronów, jednocześnie ograniczając dynamiczne siły ścinające działające na strukturę. Pomaga tym samym odbudować naszą reprezentację korową obszaru, której do tej pory przez ból był mniej używany. Jeśli na przykład mieliśmy kontuzję czy to w nadgarstku, czy w innych też stawach, możemy właśnie za pomocą izometrii sobie tutaj bardzo pomóc. I podczas pracy izometrycznej łatwiejsze jest również kontrolowanie naszego ciała w przestrzeni, co będzie też pomocne przy braku kontroli nerwowo-mięśniowej w początkowych fazach odzyskiwania sprawności. Ćwiczenia izometryczne mogą być też doskonałym rozwiązaniem, jeśli chcemy pobudzić i zaangażować obszar określonego stawu i otaczających go mięśni, ograniczając bolesne zakresy ruchomości. Protokół izometryczny może być również uzupełnieniem w przypadku odczuwania różnych odgłosów, jak trzeszczenie bądź chrupanie w obrębie stawów. Jeśli chodzi o ilość powtórzeń w tych ćwiczeniach, no to około 8-15 powtórzeń, tak żebyście poczuli, że wasze stawy i mięśnie są odpowiednio rozgrzane i gotowe do pracy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o materiał dotyczący naszych nadgarstków. Mam nadzieję, że ćwiczenia będą dla was pomocne. Piszcie, jeśli pomogły wam zniwelować ból lub chociaż w jakimś stopniu zniwelować dolegliwości bólowe, albo całkowicie go po prostu wyeliminować. Będzie mi niezmiernie miło i będę się bardzo cieszył, jeśli rzeczywiście komuś mogłem pomóc. Praktykujcie, piszcie w komentarzach, jak te ćwiczenia czujecie. Zostawcie subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam.